Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Po ostatniej eskapadzie w poszukiwaniu śladu R20 oraz również dojazdu do tej trasy, połączonej z badaniem rozmaitych nawierzchni, zapragnąłem z głębi serca pojeździć po czymś naprawdę gładkim, a w dodatku jeszcze gęsto i fajnie oznakowanym. No jeżeli chodzi o kilometry gładkiej werostrady, to wśród lokalnych krain rowerowych nie ma lepszej ponad trasę Odra-Nysa i to zwłaszcza od Garc w górę rzeki. Ale żeby nie było tak za łatwo, za nudno i żeby nie jeździć na pamięć, to od dłuższego czasu chodził za mną pomysł odbicia gdzieś w bok od Odra-Nysa i zrobienia jakiejś małej pętelki. Trochę z ciekawości, jak wyglądają rowerowe atrakcje, trochę w bok od głównego nurtu, a trochę też z potrzeby zrobienia małego rekonesansu w poszukiwaniu drogi na Berlin, gdyż w tym roku najdłuższą coroczną trasą zamiast wokół zalewu będzie Szczecin-Berlin-Szczecin, a przynajmniej na razie mam taki plan. Czyli tak, pretekst jest, droga jest, pogoda jest, można jechać. Trochę kilometrów na początku wam zaoszczędziłem w montażu, gdyż trochę jeżdżenia dzisiaj będzie, a do tematu samego dojazdu do trasy Odra-Nysa na pewno wkrótce w najbliższych filmach jeszcze wrócimy. Tak więc lecimy już za Szwed w kierunku na Stolpe, ale zanim do tego Stolpe dolecimy, to jeszcze kilka obiecanych słów o gravelu po na pewno pierwszym przejechanym 1000 km. Pierwsza rzecz, która na pewno najbardziej mi się działa w głowie, właśnie nie chcę używać określenia martwiła, to geometria, czyli jednak nieco inna pozycja na rowerze. Rzeczywiście po pierwszym doznanym wstrząsie i po przejechaniu pierwszych stopniowo coraz dłuższych odcinków nie byłem entuzjastycznie nastawiony, to znaczy dalej nie jestem entuzjastycznie nastawiony, ale wygląda na to, że do tych 150 km całkowitego dystansu wycieczki już spokojnie mogę dobić bez jakiejś tam ogromnej walki ze sobą. A z drugiej strony przyznaję, że po przyzwyczajeniu się do używania czasami dolnego chwytu, to rzeczywiście pod wiatr pomaga. I o ile ogólnie jakieś średnie prędkości nie podskoczyły znacząco wyraźnie, to po prostu złe warunki wietrzne teraz nie spowalniają mnie już tak jak kiedyś. A jak już jesteśmy przy chwycie, no to ręce. No właśnie, brak amortyzatora to jedno, a karbonowy widelec to drugie. Co prawda nie miałem okazji wypróbowywać niekarbonowego, ale chyba mniej więcej rozumiem, o co chodzi z tłumieniem drobnych drgań i to chyba rzeczywiście działa. Wydaje mi się, że w przypadku mikrowstrząsów amortyzator nie ma po prostu takiego szybkiego czasu reakcji i tak nas w rezultacie na tym rowerze telepie i tak. Oczywiście w przypadku terenowej nawierzchni, bruku czy innego typu przeszkód, takich jak na przykład zwykłe krawężniki, uderzenie koła będzie oczywiście inne, ale to co mogę zaobserwować już po tych 2-3 miesiącach, że i ręce i cała pozycja inaczej się układa, żeby zamortyzować tego typu jazdę, a za tym idą, ogólnie rzecz biorąc, dwie konsekwencje. Całe ciało bardziej pracuje, mniej sztywnieje w trakcie długiej jazdy, ale i więcej partii mięśni męczy się albo trenuje się, zależy jak kto co woli określać. A jeśli i ciało, to i ręce bardziej pracują, więc mówiąc trochę brutalnie, jeżeli po długiej jeździe bolą was dłonie w jakimś punkcie, w jakimś miejscu, to tutaj mogą was boleć w kilku, ale no właśnie, to obciążenie wtedy rozłoży się bardziej równomiernie. Największa różnica, którą odczuwam, paradoksalnie nie jest związana z samą geometrią i charakterystyką gravela, albowiem jest nią napęd. Nawet na Pojezierzu czy wyspie Wolin czuć, że tych najlżejszych przełożeń na pagórkach po prostu nie ma. Nie to, że ich szczególnie brakuje, ale wymusza to już trochę takie inne depnięcie niż przy napędzie, gdzie macie z przodu 3 rzędy. Także patrząc na budżet i na dostępną ofertę, jak będziecie zdecydowani na przesiadkę na gravela, to jeszcze zwróćcie uwagę, na co się konkretnie przesiadacie. Ja nie porównywałem zbyt mocno, gdyż byłem związany budżetem, ale obejrzyjcie sobie, a może bardziej poczujcie sobie różnice w klamkomanetkach, przełożeniach i również we wszystkich tych detalach, w których porównywane modele akurat mogą się różnić, na przykład w hamulcach.
No i tak pomału zbliżamy się do Stolpe, a więc za chwilę opuścimy gościnną D12, czyli inaczej mówiąc trasę od Ranysa, i zapuścimy się w tak zwane nieznane. To znaczy przede wszystkim zjedziemy z płaskiego i zaczniemy wspinaczkę nad Odrzańskimi pagórkami. I teraz dylemat, czy podjechać na wieżę, czy zrobić pełną pętelkę do Angerminde i z powrotem. Ale, że jest już po 16, wieża jest czynna do 17, a w poniedziałki i wtorki jest nieczynne, tak więc, no chyba pętelka wygrywa, a i tak powrót chyba będę musiał jakoś sprytnie skrócić. Z ciekawostek historycznych Stolpe uzyskało prawa miejskie w 1286 roku, ale pozostawało nieufortyfikowane. I tak do 1778, kiedy to prawa miejskie zostały miejscowości cofnięte. Dobra, Stolpe wraz z wieżą zwiedzimy dokładnie innym razem. Teraz co nas najbardziej interesuje, to serpentynka drogi prowadzącej w kierunku zachodnim. Najpierw pośród zabudowań zyskujemy trochę na wysokości, a potem wjeżdżamy w las Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry i tutaj dalej wspinamy się na stromy odrzański brzeg, gdzieś do wysokości około 50 kilku metrów nad poziomem morza. Malowniczy niewielki wąwóz to sygnał, że kończymy na tym etapie naszą wspinaczkę i za chwilę wyjedziemy z lasu na pola pod Gelmersdorf. Po wyjeździe z Parku Narodowego krajobraz zmienia się na typowo rolniczy. Pagórki coraz bardziej łagodnieją, nawierzchnia lokalnej drogi jest bardzo dobra, a dodatkowo po przejechaniu Gelmersdorf wjeżdżamy na Fahrradstraße, czyli drogę, na której pierwszeństwo mają rowerzyści. Ograniczenie prędkości to 30 km/h, a dodatkowe oznaczenia mogą wprowadzać kolejne ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Generalnie jedzie się tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. O tak, tego mi ostatnio brakowało, tak samo jak dobrych nawierzchni, a gdyby komuś się znudził już płaski rolniczy krajobraz, to za Neukundendorf pejzaż zaczyna się znowu zmieniać. Najpierw mijamy tuż za wsią jezioro Hausi, a potem zaczynamy się wspinać wśród kolejnej grupy pagórków, gdzie pola malowniczo są wymieszane z zagajnikami. I tak w zasadzie do samych opłotków Angerminde. Towarzyszą nam cały czas sielsko-rowerowe klimaty. Sam wjazd do Angerminde, pomimo tego, że nie jest to jakieś wielkie miasto, już jest zdecydowanie inny w odbiorze, chociaż pewnie jest to w dużej mierze efekt dłuższego przebywania, dłuższego przejazdu Doliną Odry. Chociaż z drugiej strony Angerminde to historycznie rzecz biorąc dość znaczne kiedyś miasto. Mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że zachowało część klimatu pomimo upływu wieków czy zniszczeń. W centrum znajduje się całkiem niemały rynek, który od stuleci stanowi serce miasta. Jego układ urbanistyczny pochodzi jeszcze ze średniowiecza, a otaczające go budynki odzwierciedlają różne epoki i style architektoniczne. Na pewno warto zwrócić uwagę na ratusz, który jest jednym z najstarszych budynków w Angerminde. Choć obecna jego forma pochodzi głównie z XVII wieku, pierwotna konstrukcja sięga aż XIII wieku.
Na rynku można również dostrzec zabytkowe kamienice z charakterystycznymi fasadami, które opowiadają historię dawnych mieszkańców miasta. Wiele z nich było własnością kupców, rzemieślników, którzy przez wieki przyczyniali się do rozwoju regionu. Dominującym punktem w panoramie miasta jest gotycki kościół Świętej Marii wzniesiony w XIII wieku. To jedna z najstarszych budowli sakralnych w Brandenburgii, a jej monumentalna ceglana konstrukcja świadczy o dawnej potędze Angerminde. Oprócz niewielkiego, acz interesującego Starego Miasta warto również podjechać nad jezioro Mündsee, które jest znaczącym elementem krajobrazu Angerminde z racji tego, że zajmuje całą północno-wschodnią część miejscowości w bezpośredniej bliskości Starego Miasta. No i oczywiście jezioro można objechać dookoła, tylko odrobinę zahaczając o kawałek drogi L28. Reszta to droga rowerowa, ale też od północnej strony jeziora płyty. Tak więc jeżeli samo zwiedzanie Angerminde plus kawałek jeziora Wam wystarczą, to spokojnie można wrócić tą samą drogą, którą przyjechaliśmy do Stolpe. Natomiast jeżeli macie tak jak ja, że koniecznie musicie obadać każdy zakątek, to płytową drogą możecie wyjechać do Belzin i stąd już lokalną drogą przez Krusów dotrzeć na skróty do Stolpe. No ale wydaje mi się, że jest to zdecydowanie bardziej nudny wariant. Co prawda skraca odległość tak mniej więcej o połowę, no ale nie dzieje się tutaj zbyt dużo. Albo po prostu warto tę trasę przejechać w formie pętli. Wybór należy do Was. No i tak znienacka po powrocie do Stolpe okazuje się, że jest już godzina 18. Do Szwed jest całkiem ładny kawałek jeszcze, nie mówiąc już o Szczecinie. Tak więc po krótkim obadaniu możliwości szybko decyduje się na powrót pociągiem z Gryfina o 20:30. Zatem cała wycieczka z centrum Szczecina i z takim wariantem powrotu wyniesie dokładnie 151 km. Startując z Gryfina i wracając do niego, możecie skrócić całą eskapadę do około 120 km. Możecie również tę pętelkę połączyć ze znaną i lubianą trasą z Gotkowa do mostu w Siekierkach. Tak szybko patrząc na mapę, chyba wyjdzie wtedy mniej niż 120 km. Ale tak nie za dużo mniej. Zachodzące słońce zaczyna tworzyć coraz bardziej efektowne kolory w Dolinie Dolnej Odry, więc pozwólcie, że pozostawię Was już pogrążonych w rozmyślaniach, jakby tu zaplanować następną trasę. Jeżeli dzisiejsza wyprawa przypadła Wam do gustu, zostawcie proszę pod filmem łapkę w górę. Obejrzyjcie również ślad GPS. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić. A ja muszę lecieć do Gryfina, żeby zdążyć na pociąg, więc żegnam się już i do następnego razu.